Hej, z tej strony Madzia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o stylu. Ja wiem, że ostatnio może pojawiło się sporo filmików na ten temat, ale gdzieś po prostu ten temat mnie interesuje i też zaczęłam obserwować siebie troszeczkę z boku, patrzeć na ten swój styl troszeczkę z boku, co wygląda zupełnie inaczej. Ten mój styl z boku, jeżeli ja po prostu wychodzę z siebie i oglądam siebie z innej perspektywy, to wygląda zupełnie inaczej. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie, jak znaleźć swój styl. I to też nie będzie tak, że ja się tutaj będę wymądrzać, bo ja styl posiadam, wy nie, więc będę się tutaj wymądrzać. Nie. Jest to schemat, przez który aktualnie przechodzę. Schemat, przez który każda osoba, która szuka swojego stylu, która szuka swojego takiego głównego tematu, no musi przez to przejść po prostu. I ja też jestem tą osobą, która przechodzi przez ten schemat, jestem w trakcie, więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tym. Porozmawiamy sobie o tym, o punktach, konkretnych punktach, przez które trzeba przejść, żeby znaleźć swój styl, żeby sobie uświadomić mniej więcej, co do nas pasuje, a co nie. Ale to wszystko będzie w dzisiejszym filmie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co zrobić krok po kroku, żeby właśnie znaleźć ten swój styl, no to oglądajcie dzisiaj do końca, wszystkiego się dowiecie. Dziękuję za wasze wszystkie łapki w górę, dziękuję za wszystkie subskrypcje, które do tej pory zostawiłyście. No uwielbiam, że ta nasza rodzinka się rozwija, rozkręca. Jest nas tutaj coraz więcej naprawdę fajnych osób, wartościowych, które się angażują. Bardzo wam za to dziękuję. No to lecimy po kolei z tymi punktami, które podpowiedzą nam, jak znaleźć swój styl. Pierwszy punkt, czyli pomyśl o czyimś stylu, który tobie się podoba. Może to być styl znanej aktorki, znanej piosenkarki, może to być Reese Witherspoon, którą tutaj odgrywałam, w sensie odgrywałam jej styl. Jeżeli jeszcze nie widziałyście, to linka zostawię wam tutaj. Może to być każda jedna aktorka, ale może to być sąsiadka z naprzeciwka, która wam się podoba, której styl wam się podoba, styl ubierania, zawsze modnie ubrana, zawsze odwalona, odszczelona, elegancka i tak dalej, i tak dalej. Po prostu pomyślcie sobie o kimś takim, czyj styl wam się podoba i podzielcie się też w komentarzach tą osobą. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, jeżeli chciałybyście się podzielić taką informacją. No mi się bardzo podoba styl Reese Witherspoon, bardzo do mnie przemawia. Praktycznie każdą rzecz, którą ona pokazywała, ja mam w swojej szafie, więc chyba jesteśmy takimi bliźniaczkami, jeśli chodzi o modę, o dobór ubrań, więc to ona na pewno, tak na szybko, żeby wam o tym opowiedzieć. Kolejny punkt to już musisz zacząć działać. Po prostu przygotuj tablicę inspiracji, przygotuj tablicę tak zwaną vision board i nie będę kłamać, najlepiej to wychodzi na Pinterestie. Tam zapisuj sobie wszystkie stylizacje, które się tobie podobają, przygotuj sobie wszystkie ubrania, które się podobają tobie, jak to połączenia i zacznij sobie po prostu lubić zapisywać tylko i wyłącznie. Później, jak już zasiądziesz do tej tablicy, zobaczysz wspólny mianownik, zobaczysz, w którą stronę idziesz, zobaczysz, co ci się podoba. Ja coś takiego zawsze robię przed wyborem jakiegoś outfitu, na przykład teraz, takiego poważniejszego. Na przykład teraz tak robiłam przed wyborem sukienki weselnej, bo ja siadłam po prostu w pewnym momencie i stwierdziłam, że ja nie wiem, czego ja chcę. Ja nie wiem, czy ja chcę sukienkę maxi, czy ja chcę midi, w jakim kolorze, w jakim stylu i tak dalej. Ja stwierdziłam, że ja tego nie wiem, ale jak już zaczęłam sobie zapisywać te sukienki, to później okazało się, że one są wszystkie w jednym stylu, że one są wszystkie w jednym kolorze, mniej więcej w różu, mniej więcej w czerwieni, mniej więcej takie fioletowe klimaty wchodziły. Wszystkie były długości maxi, więc to już mówi o tym, czego szukasz. To już pokazuje ci tą drogę, którą kroczysz, więc to jest bardzo ważny punkt, zrobić taką tablicę inspiracji, vision board właśnie na Pinterestie. To jest najprostsza sprawa, myślę. A jeżeli macie Pinteresta, no to po prostu szparajcie po internecie, znajdujcie konkretne zdjęcia, zapisujcie je sobie do folderu gdzieś na pulpicie, na komputerze, czy na telefonie, sobie zapiszcie te wszystkie stylizacje i nie przeglądajcie ich w trakcie, po prostu sobie zapisujcie to, co wam się podoba. Jak już sobie zapiszecie tak około 50 do 100 stylizacji, no to jak sobie zaczniecie przeglądać, to będziecie wiedzieć, o co chodzi.
Kolejny punkt, czyli co wolisz? Spódnicę czy spodnie? Spodnie. Spodnie czy sukienkę? Zależy kiedy, ale sukienkę. Więc musisz wybrać, co wolisz. Co jest coś takiego, w co cię bardziej ciągnie. Na przykład do spódnicy w ogóle mnie nie ciągnie. Spodnie już spoko, bardzo lubię, ale sukienka jest jednak wygraną, jeśli chodzi teraz o te miesiące letnie. Więc odpowiedz sobie właśnie na te pytania, co wolisz. Wolisz srebro, czy wolisz złoto? Wolisz wzorzyste ubrania, czy gładkie? Romantyczne, eleganckie, klasyczne? Czy eleganckie, klasyczne? No to po prostu wszystko jest wiadome. Jakie kolory lubisz? Odpowiedz sobie na to pytanie, jakie kolory lubisz. Ostatnio też natknęłam się na kanał takiej dziewczyny, która poinformowała na kanale, że miała depresję, dlatego, że ubierała się w nie takie kolory, jakie lubiła. Jakby przymuszała siebie sama do tego, żeby ta jej szafa była kolorowa i do tego, żeby ubierać się różnorodnie. A doszła do tego dopiero niedawno, że uwielbia stonowane kolory, uwielbia kolory khaki beżowe, karmelowe, czarne, białe. Nie lubi w ogóle kolorów takich mocniejszych różów, fioletów, to w ogóle do niej nie przemawia. A miała to w swojej szafie i cały czas się zmuszała, żeby to ubierać, co nie sprawiało jej radości, co wręcz ją dobijało, co wręcz sprawiało, że się czuła bardzo, bardzo źle w swoim ciele, w swoich outfitach, co też doprowadziło do do zjazdu psychicznego, no co tutaj dużo mówić, więc kurde dziewczyny, odpowiedzcie sobie na to pytanie, na to ważne pytanie, bo ja tutaj was namawiam na te kolory zawsze was namawiam. Jeżeli macie taki opór przed kolorami, że nie próbowałyście, nie wiecie, więc namawiam, spróbujcie, ale jeżeli rzeczywiście to wam nie siedzi, jeżeli dany kolor wam nie siedzi, jeżeli czujecie się świetnie w kolorze czarnym, to czujcie się dobrze w kolorze czarnym i chodźcie w kolorze czarnym, to już nic na siłę. Oczywiście ja wam mogę tutaj też proponować cały czas i będę to robić, ale wiecie, że decyzje podejmujecie same, też nie możecie podejmować decyzji pod czyjąś presją po prostu. Więc odpowiedzcie sobie na to, jakie macie ulubione kolory, to też na pewno was uszczęśliwi bardziej. No nie przymuszajcie się, o to mi chodzi, żebyście się po prostu nie przymuszały. Kolejny punkt to dotyczy tego, żeby pozbyć się ubrań, których nie nosisz. Już nie nosisz albo w ogóle nie nosisz. Na pewno są takie u was w szafie, wiszą z metkami, nowe, nie kupione, jeszcze ani razu nie ubrane. Po prostu albo ubierasz tą rzecz jutro gdzieś do czegoś, do stylizacji, albo wypad z nią. Albo wypad z nią. Proste rozwiązanie. Kolejna kategoria rzeczy, których musisz się pozbyć, właśnie to są te rzeczy, w których już nie chodzisz. Kiedyś w nich chodziłaś, jak chodziłaś na imprezy, jak chodziłaś, miałaś pracę, w której był dress code, po prostu być może twój styl życia się zmienił, być może po prostu już nie chodzisz w takich ubraniach, już po prostu ten styl już nie należy do ciebie, więc tak samo te ubrania już nie należą do ciebie, po prostu się ich pozbądź. Wystaw na Vinted, sprzedaj, upłynnij, pieniążki dojdą, dodatkowe zawsze się przydadzą, więc tych rzeczy na pewno z szafy się pozbądź. Po co to ma gracić, po co to ma wisieć w szafie, skoro ty w tym nie chodzisz? I dobrze wiemy, że chodzić nie będziesz. Kolejny punkt to pomyśl o tym, co cię reprezentuje. I tutaj chciałabym, żebyście napisały, co was reprezentuje. Z czym wy byście się skojarzyły, z czym wy się kojarzycie może waszym znajomym. Ja tutaj bez zastanowienia powiem, że jeansowa kurtka, białe sneakersy i sukienka kolorowa. Myślę, że to mnie reprezentuje, myślę, że z tym się kojarzę. Myślę, że jeszcze dodałabym kolor fioletowy, na pewno. Na pewno jest to coś, co ani moi znajomi, ani nikt z mojej rodziny nie jest takim freakiem na kolor fioletowy jak ja, więc to jest coś, co właśnie mnie reprezentuje, to jest coś, co mnie odróżnia od innych osób, te rzeczy, więc ciekawa jestem, co wy byście powiedziały. Jakbyście po prostu stanęły obok siebie
jako jeden ze znajomych, z waszych znajomych i powiedział, w czym się najlepiej, po prostu w czym najczęściej chodzisz, w czym najlepiej wyglądasz, w czym najwięcej promieniejesz, no to właśnie i co to są za ubrania. U mnie zdecydowanie to będzie kurtka jeansowa, kolorowa sukienka, kolor fioletowy, no te białe sneakersy. W tym się czuję najlepiej, to najczęściej wam tutaj pokazuję też na moich filmach, no więc ciekawa jestem waszych odpowiedzi, piszcie w komentarzach. Kolejna rzecz to budowanie garderoby. To jest chyba najtrudniejsza rzecz, jaka może być, bo zmienicie jedną rzecz i zaczyna się wszystko komplikować. Tak jak u mnie, już wam wspominałam, zaczęłam zmieniać spodnie na szerokie i skomplikowały mi się bluzki, skomplikowały mi się góry, bo skoro ja mam szerokie spodnie, to muszę mieć dopasowaną górę. Już o tym wspominałam w filmie. No i teraz kombinuję, ale jeżeli będziecie kupować nową rzecz, nowe ciuchy, to pamiętajcie, że ta nowa rzecz powinna pasować przynajmniej do 3 rzeczy w waszej szafie. Przynajmniej do 3 rzeczy, więc jeżeli kupujecie marynarkę, to ona powinna pasować właśnie do jakichś jeansów, do jakichś spodni, do spódnicy, do sukienki. Pomyślcie o tym, o tych 3 stylizacjach, które na szybko zbudujecie z tą marynarę do kasy kupujecie i tak kroczek po kroczku budujemy swoją garderobę. Oczywiście, że nie wszystko naraz, oczywiście, że bez szaleństw, no nikt nie ma nieograniczonego budżetu, no chyba, że ktoś ma, no to wtedy inaczej porozmawiamy, ale ja mam ograniczony budżet, jeżeli wy macie ograniczony budżet, no to lecimy kroczek za kroczkiem. Kolejny punkt to zaufaj swojej intuicji. Po prostu są rzeczy, do których cię ciągnie. Ja tak mam i myślę, że wy też tak macie. Jak ja widzę coś fioletowego na stronie, to mimo, że nie mam ani jednej kurtki w kolorze czarnym w swojej szafie, ani kurtki, ani ramoneski, ani płaszcza w kolorze czarnym, to jak kupię ten fiolet, jak kupię tą kurtkę w kolorze fioletowym, po prostu kocham ten kolor i dla mnie fiolet to jest nowy czarny, można powiedzieć. Oczywiście, że przemyśl, oczywiście, że nie rób impulsywnych zakupów, oczywiście, że nie świruj, ale zaufaj sobie i zaufaj swojej intuicji. Jeżeli coś ci się podoba, jeżeli do czegoś twoje serce mocniej zabiło, to znaczy, że to będzie dobre dla ciebie. Pamiętaj też o 3 stylizacjach z szafy. Nie zapomnij o tym, to jest bardzo ważne. Można się inspirować, można kombinować, można sprawdzać siebie na wszystkie możliwe sposoby. Ja jestem oczywiście, że za. Można nie mieć swojego konkretnego stylu, można mieć kilka stylów dopasowanych do swoich odmiennych temperamentów w danym momencie, do swojej pracy możecie to dobrać, no wiadomo, no nie musicie się po prostu tylko trzymać jednego. Bo jeżeli ktoś pracuje i ma konkretny dress code w pracy, to ten styl jego w pracy jest inny, a w domu on zapewne jest inny. W domu raczej w garniturze czy w jakichś takich mocniejszych strukturach ubraniowych nie chodzi, więc można kombinować na wszystkie możliwe sposoby. Trzeba po prostu te swoje wymagania, trzeba te swoje polubienia danych ubrań wykorzystać w dobrym kierunku, w dobrym stylu i mam nadzieję, że właśnie ta droga, ten schemat, przez który trzeba przejść właśnie do swojego stylu, to jest coś naprawdę pomocnego. No i też nie mówię tutaj o tym, żeby się przebierać, że zazwyczaj chodzisz ubrana, na przykład tak jak ja bym była ubrana na kolorowo i chodziłabym w kolorowych sukienkach i od dzisiaj uważam, że zmieniam swój styl na beże, brązy i czernie, bo tak sobie wymyśliłam, bo chcę zmienić zupełnie styl, chcę zmienić moją garderobę. No pytanie tylko, czy to jest zgodne z tobą, pytanie tylko, czy ty się będziesz w tym dobrze czuła, czy właśnie to będziesz ty, czy będziesz raczej osobą przebraną, udającą kogoś, kim nie jesteś. To jest też bardzo ważne do przemyślenia. No więc mam nadzieję, że troszeczkę tym filmem rozgoniłam wasze rozmyślania na temat stylu. Kolejny temat na temat właśnie poszukiwania swojego stylu. Coś podpowiedziałam, schemat pewien, który należy przejść. Wam tutaj ujawniłam. Dziękuję za wszystkie
wszystkie łapki w górę, dziękuję za subskrypcję, wpadajcie na mój kanał, oczywiście vlogowy, tam się dzieje, tam jestem bardziej na co dzień, codzienna, mniej jest tematów modowych, więcej życiowych, więc zapraszam Was serdecznie tam, a na dzisiaj to było wszystko, ja się z Wami żegnam, cześć, pa!